Witamy w kolejnym odcinku naszej podróży. Dziś przenosimy się do serca Mediolanu, by poznać jedną z najsłynniejszych i najbardziej imponujących budowli we Włoszech. Katedrę Narodzin Świętej Marii, znaną także jako Duomo di Milano. To miejsce nie tylko przyciąga miliony turystów rocznie, ale również zachwyca architekturą i detalami artystycznymi. Historia budowy Duomo sięga końca XIV wieku, kiedy to książę Gian Galeazzo Visconti rozpoczął projekt wzniesienia katedry godnej potęgi Mediolanu. Budowa trwała ponad 600 lat i ostatecznie została zakończona dopiero w XX wieku. A każdy kolejny etap przyczynił się do powstania jednego z najwspanialszych przykładów gotyckiej architektury na świecie. Fasada katedry naprawdę robi wrażenie. Milion detali, tysiące rzeźb i ornamentów pokrywają każdy centymetr jej marmurowych ścian, czyniąc z Duomo prawdziwe dzieło sztuki i historii. Duomo jest wykonane z charakterystycznego białego marmuru z kamieniołomu Candoglia, który znajduje się w północnych Włoszech. Aby umożliwić transport tego materiału, w XIV wieku zbudowano specjalny kanał wodny, który pozwalał na szybki przewóz marmuru do Mediolanu. Dzięki temu budowa katedry przebiegała sprawniej, a marmur z Candoglia stał się integralnym elementem architektury Duomo. Po wejściu do środka Duomo jesteśmy otoczeni majestatyczną przestrzenią, która jednocześnie zachwyca i onieśmiela. Wnętrze katedry jest podzielone na 5 naw, a każda z nich jest podparta gigantycznymi kolumnami o wysokości 24 metrów. Warto zwrócić uwagę na piękne witraże, które zdobią okna. Przedstawiają one sceny biblijne i zostały wykonane w różnych okresach, od XV wieku aż po czasy współczesne. W katedrze znajduje się ponad 3400 rzeźb, z których każda jest unikalnym dziełem sztuki. Wśród nich można znaleźć zarówno postacie świętych, jak i alegorie cnót czy symboliczne przedstawienia biblijnych wydarzeń. Każdy szczegół wnętrza katedry przypomina o jej bogatej historii i artystycznym dziedzictwie. Katedra mediolańska skrywa wiele kaplic, które są poświęcone świętym i patronom Mediolanu. Każda z nich została starannie zaprojektowana i ozdobiona przez wybitnych artystów, a w każdej z kaplic można zobaczyć relikwie i obrazy związane z historią chrześcijaństwa we Włoszech. Jednym z najbardziej ekscytujących momentów wizyty w Duomo Milano jest możliwość wejścia na jej tarasy, czyli na jej dach. Prowadzą tam zarówno schody, jak i winda, a trasa na szczyt katedry pozwala odkryć architekturę gotycką z bliska i podziwiać niesamowite detale, które często umykają naszym oczom z poziomu ziemi. Widok z katedry na Mediolan i widok z katedry na sam dach katedry naprawdę robi największe wrażenie, jeśli chodzi o zwiedzanie tego miejsca. Z tarasów rozciąga się niezapomniany widok na całą panoramę Mediolanu. Nowoczesne wieżowce przeplatają się z historycznymi zabytkami, tworząc kontrast, który idealnie odzwierciedla charakter tego miasta. Spacer po tarasach katedry to prawdziwe przeżycie, nie tylko ze względu na widoki, ale także możliwość bliskiego kontaktu z architektonicznym majstersztykiem.